Dzisiaj zajmiemy się fajną zagadką matematyczną. Pewnie pamiętacie ze szkoły, ile to jest 5 do potęgi pierwszej. 5 do potęgi pierwszej to po prostu 5. Ile to jest 5 do drugiej? 5 do drugiej to 25. 5 do potęgi trzeciej to 125. Hej, coś tu nie gra. Zwróćcie uwagę, że 5 do trzeciej to 125, a my mamy napisane 5 do potęgi x równa się 127. A było tak blisko. Zatem jaki może być x? Niestety nie jest to liczba całkowita. Jest to liczba z przecinkiem, liczba z rozszerzeniem dziesiętnym. Na moje oko będzie to jakieś 3,05, 3,03, gdyż 5 do czwartej to 625. Zatem te 127 jest bardzo blisko 125, a daleko 625. A kolejna potęga po trójce to czwórka, więc ten x musi być bardzo blisko trójki. Natomiast nie możemy tego oszacować po prostu patrząc. Możemy tak przybliżyć, ale nie jesteśmy w stanie podać tej liczby z dostateczną dokładnością. Zatem, aby to zrobić, proponuję taki trik matematyczny. Zrobimy sobie to w ten sposób, że przed każdą z tych liczb dopiszemy logarytm. Dlaczego tak, spytacie? Gdyż rozwiązujemy w tym momencie potęgowanie, a odwrotnością potęgowania są logarytmy. Tak samo jak odejmowania przeciwieństwem jest dodawanie, tak samo jak mnożenia odwrotnością jest dzielenie, tak potęgowania logarytmy. Zatem zapiszemy sobie logarytm z 5 do potęgi x równa się logarytm o podstawie 10 ze 127. No właśnie, zwróćcie uwagę, że nie zapisałem podstawy logarytmu w tych dwóch miejscach. To są tak zwane logarytmy dziesiętne. Ja je będę albo nazywał logarytmem dziesiętnym, albo po prostu logarytmem. Takie logarytmy możemy sobie bez najmniejszego problemu policzyć na kalkulatorze. Zwróćcie uwagę, że na kalkulatorze naukowym mamy logarytm do policzenia oraz logarytm naturalny. Logarytm, jak wspomniałem, ma podstawę 10, czyli to jest właśnie ten, który użyliśmy, więc już Wam podpowiadam, że końcowe obliczenia zrobimy na tym kalkulatorze. Ewentualnie mamy tutaj takie coś jak logarytm naturalny i to jest logarytm naturalny to po prostu logarytm o podstawie liczby e. Na ten moment się tym nie zajmujemy, chciałem tylko, żebyście wiedzieli, że coś takiego istnieje. Zamknijmy na ten moment kalkulator i przejdźmy do dalszych obliczeń. Gdy mamy takie wyrażenie i tutaj liczba logarytmowana jest podniesiona do potęgi, to tę potęgę możemy sobie przenieść przed logarytm i będzie to wyglądało w ten sposób, czyli x logarytmów z 5 równa się logarytm ze 127. Następnie, jeżeli mamy takie wyrażenie, już z x-em po prostu możemy sobie podzielić obie strony przez logarytm z 5, aby uzyskać x. Więc podzielmy obydwie strony i uzyskamy x równa się logarytm ze 127 przez logarytm z 5. No i to już możemy wrzucić na nasz kalkulator i policzyć, czyli 127 logarytm to jest 2,1.
No oczywiście ta dokładność na kalkulatorze naukowym jest znacznie większa. Następnie dzielimy to przez logarytm z 5, czyli przez 0,7, w przybliżeniu oczywiście. My dostaniemy znacznie bardziej dokładny wynik. Klikamy równa się i uzyskujemy wynik 3,01.